Rynek nowych aut wygląda jak żart. Ceny poszły w kosmos, wyposażenie jest coraz bardziej okrojone, a producenci próbują ci wmówić, że skomplikowane napędy i miękkie hybrydy to postęp. Tylko że to ty będziesz to później serwisować, a nie oni. W tym filmie zobaczycie 5 modeli, których moim zdaniem nie warto kupować w 2026 roku. Nie dlatego, że są złe, dlatego, że są nieopłacalne, przekombinowane albo zwyczajnie przepłacone. I że w tej samej cenie możesz mieć coś znacznie lepszego, prostszego i pewniejszego. A na końcu mały bonusik. Jesteście gotowi? Subik kliknięty? No to zaczynamy! A na pierwszy ogień idzie SUV, który wygląda rozsądnie tylko na folderach. Nissan Qashqai trzeciej generacji 1.3 DIGT Mild Hybrid. Nissan Qashqai to auto, które przez lata zbudowało sobie opinię bezpiecznego wyboru. Właśnie dlatego tak wiele osób kupuje go bez zastanowienia, bo wydaje się oczywistą decyzją. Tylko że w 2026 ten model nie ma już nic wspólnego z tym, czym był kiedyś. Dziś to jest samochód, który potrafi zaskoczyć. Ale nie w taki sposób, w jaki chciałbyś być zaskakiwany. Największy problem zaczyna się pod maską. Silnik 1.3 DIGT to konstrukcja, która od lat przewija się w serwisach z tymi samymi historiami. Branie oleju, problemy z rozrządem, nagar, wysoka temperatura pracy. To nie są pojedyncze przypadki, tylko powtarzalne schematy, które wracają jak bumerang. A do tego dochodzi miękka hybryda. System, który w teorii ma poprawiać kulturę pracy i spalania, a w praktyce dokłada kolejne elementy, które trzeba diagnozować, serwisować i które mogą się po prostu zepsuć. Qashqai stał się cięższy, bardziej skomplikowany i droższy niż kiedykolwiek, a jednocześnie nie oferuje niczego, co usprawiedliwiałoby tą cenę. W codziennej jeździe potrafi być ospały, spalanie w mieście potrafi zaskakiwać, a skrzynia CVT nie każdemu przypadnie do gustu. Szczególnie przy wyższych prędkościach, gdzie auto zaczyna być głośne i mało dynamiczne. I teraz najważniejsze. W tym segmencie masz dziś mnóstwo alternatyw, które robią to samo, tylko lepiej. Toyota Corolla Cross jest stabilniejsza i bardziej przewidywalna. Kia Sportage jest bardziej nowoczesna i oszczędna. Mazda CX-5 daje lepsze prowadzenie i znacznie lepsze silniki. A Honda CR-V to po prostu inna liga, jeśli chodzi o trwałość i komfort. Qashqai nie jest złym samochodem. Jest po prostu zbyt ryzykowny i zbyt drogi, żeby w 2026 roku traktować go jako rozsądny wybór. To jest model, który wygląda dobrze na papierze, ale kiedy spojrzysz na niego z perspektywy kilku lat użytkowania, zaczynają się pytania, na które Nissan niestety nie daje dobrych odpowiedzi. Na drugim miejscu jest auto, które udaje złoty standard, ale w 2026 nie dowozi tego, za co płacisz. Volkswagen Golf 1.5 ETSI z DSG. Golf zawsze był synonimem normalności. Kupowałeś go, bo chciałeś mieć święty spokój. Przewidywalny silnik, przewidywalną skrzynię, przewidywalne koszty. Tylko że ta filozofia skończyła się kilka generacji temu. Dzisiejszy Golf 1.5 ETSI z DSG to samochód, który wygląda znajomo, ale pod spodem jest zupełnie inna konstrukcja. Bardziej skomplikowana, bardziej delikatna, zdecydowanie bardziej podatna na koszty niż większość ludzi myśli. Silnik 1.5 TSI sam w sobie nie jest zły, ale ma swoje minusy. Potrafi szarpać przy niskich obrotach, potrafi mieć dziury w oddawaniu mocy, potrafi być wrażliwy na styl jazdy i jakość paliwa. Do tego dochodzi układ miękkiej hybrydy, który w teorii ma poprawiać kulturę pracy i spalania, a w praktyce jest kolejną warstwą elektroniki, czujników i podzespołów, które trzeba diagnozować, aktualizować i które mogą generować koszty po gwarancji. Ale najważniejszym elementem mającym wpływ na moją opinię jest DSG.
To jest skrzynia, która potrafi działać świetnie, ale tylko wtedy, kiedy jeździsz w warunkach idealnych. W mieście, w korkach, przy krótkich trasach zaczyna się zużycie sprzęgieł, zaczyna się mechatronika, zaczynają się historie, które nie mają nic wspólnego z bezproblemowym golfem. I to nie są legendy z forów sprzed 15 lat. To jest realny koszt, który w 2026 potrafi zaboleć bardziej niż kiedykolwiek, bo ceny części i robocizny poszły w górę jak rakieta. Do tego dochodzi sama filozofia tego auta. Golf stał się drogi, a jednocześnie nie oferuje niczego, co usprawiedliwiałoby tę cenę. Wnętrze jest poprawne, ale nie robi wrażenia. Infotainment jest lepszy niż w pierwszych latach tej generacji, ale nadal potrafi irytować. Prowadzenie jest neutralne, ale nie daje żadnej przewagi nad konkurencją. To jest samochód, który kosztuje jak premium, ale jeździ jak zwykły kompakt. I to taki, który ma konkurencję oddychającą mu na plecach. I teraz spójrzmy na alternatywy. Mazda 3 daje lepszą jakość i prostsze silniki. Corolla jest tańsza w utrzymaniu. Hyundai i30 jest mniej skomplikowany i bardziej przewidywalny. A jeśli chcesz hybrydę, Toyota robi to nieporównywalnie lepiej i to już od 20 lat. Golf 1.5 ETSi nie jest złym samochodem. Jest po prostu zbyt drogi, zbyt skomplikowany i zbyt delikatny, żeby w 2026 roku traktować go jako bezpieczny wybór. To jest model, który żyje głównie na legendzie, a legenda nie zapłaci za naprawy DSG, kiedy skończy się gwarancja. Numer 3 to samochód, który wygląda nowocześnie, ale jego napęd to jeden wielki znak zapytania. Renault Austral 1.2 E-Tech Hybrid. Renault Austral to przykład auta, które na pierwszy rzut oka robi świetne wrażenie. Nowoczesny design, dopracowane wnętrze, ogromny ekran, dobre materiały, świetne wyciszenie. Wszystko wygląda tak, jakby Renault chciało pokazać, że potrafi zrobić SUV-a klasy wyższej. I faktycznie, pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo dobre. Problem zaczyna się wtedy, kiedy spojrzysz na to, co napędza ten samochód. Sercem Australa jest 1.2 E-Tech Hybrid, czyli jeden z najbardziej skomplikowanych układów napędowych w tej klasie. To nie jest klasyczna hybryda, jaką znasz z Toyoty. To jest konstrukcja, która łączy w sobie 3-cylindrowy silnik benzynowy, 2 silniki elektryczne, wielosprzęgłową skrzynię bez klasycznego sprzęgła, zestaw przekładni, które działają w kilku trybach i oprogramowanie, które musi to wszystko spinać w czasie rzeczywistym. Brzmi imponująco, ale w praktyce oznacza to jedno. To jest układ, który dopiero zbiera dane z rynku. Nie ma jeszcze długoterminowych przebiegów, nie ma historii z flot, nie ma twardych dowodów, że ta konstrukcja wytrzyma 200-300 tysięcy kilometrów bez kosztownych niespodzianek. A im bardziej skomplikowany napęd, tym większa szansa, że coś w końcu powie dość. Do tego dochodzi sama charakterystyka jazdy. Austral potrafi być świetny w mieście, cichy, płynny, oszczędny, ale kiedy wyjeżdżasz w trasę, zaczynają się kompromisy. Przy wyższych prędkościach silnik 1.2 potrafi być głośny. Skrzynia potrafi szarpać przy zmianach trybów. Reakcja na gaz bywa nieprzewidywalna. A spalanie potrafi wzrosnąć do poziomu, który nie ma nic wspólnego z katalogiem. I najważniejsze, Austral kosztuje jak auto, które ma być alternatywą dla CR-V, RAV4 czy Sportage. Tylko że te modele mają napędy, które są sprawdzone, przewidywalne i działają od lat. Austral dopiero zaczyna swoją historię i to na bardzo skomplikowanej technologii, która nie daje żadnej gwarancji, że będzie tania w utrzymaniu po gwarancji. Renault zrobiło auto, które wygląda świetnie i jeździ całkiem przyjemnie, ale jeśli myślisz o zakupie na lata, a nie na 3-letni leasing, to jest jeden z najbardziej ryzykownych wyborów w tej klasie. Za dużo elektroniki, za dużo sprzęgieł, za dużo niewiadomych. A w 2026 nie kupujesz już tylko samochodu. Kupujesz ryzyko, które bierzesz na siebie. 4 to samochód, który wygląda premium, kosztuje premium, ale w 2026 daleko mu do tego, czego oczekujesz od premium. Volvo XC40 Mild Hybrid. Volvo to auto, które potrafi oczarować w pierwszych 5 minutach. Świetny design, dopracowane wnętrze, genialne wręcz fotele,
dobre wyciszenie, poczucie solidności, wszystko to sprawia, że masz wrażenie, jakbyś wsiadał do czegoś z wyższej półki. I właśnie dlatego ten model tak dobrze się sprzedaje. Tylko że kiedy minie efekt wow, zaczynają się pytania, na które odpowiedzi nie są już tak przyjemne. Największy problem XC40 to napęd. Wersje B3 oraz B4 korzystają z 3-cylindrowych silników z miękką hybrydą i to jest zestaw, który kompletnie nie pasuje do auta, które kosztuje ponad 200 000 złotych. 3 cylindry w SUV-ie tej wielkości oznaczają wyższą kulturę drgań, gorszą elastyczność i większe obciążenie termiczne. A miękka hybryda? To nie jest hybryda, która cokolwiek realnie zmienia. To jest system, który ma poprawiać spalanie o kilka procent, ale w praktyce dokłada kolejne elementy, które trzeba diagnozować i serwisować. Do tego dochodzi skrzynia, która potrafi szarpać przy niskich prędkościach, potrafi zgubić bieg przy redukcjach i potrafi zachowywać się tak, jakby nie do końca wiedziała, czego od niej oczekujesz. W mieście jeszcze to przełkniesz, ale w trasie zaczyna być męcząca. Szczególnie przy wyprzedzaniu, gdzie auto potrafi reagować z opóźnieniem. A spalanie? Volvo lubi mówić o efektywności, ale realne wyniki potrafią być naprawdę brutalne. W mieście XC40 potrafi palić jak większy SUV, a w trasie 3 cylindry muszą pracować ciężej, żeby utrzymać prędkość i to czuć. To nie jest auto, które nagradza spokojną jazdę niskimi kosztami. To jest auto, które wygląda ekologicznie na papierze, ale w praktyce potrafi zaskoczyć rachunkami na każdej stacji. I najważniejsze, czyli cena. XC40 kosztuje jak premium, ale nie daje przewagi nad konkurencją. Za podobne pieniądze masz Mazdę CX-5 z prostszymi silnikami, Sportage z lepszą kulturą pracy, Corollę Cross z przewidywalną hybrydą, a nawet Lexusa UX, który może i jest mniejszy, ale daje to, czego oczekujesz od premium. Spokój, trwałość i przewidywalność. Volvo XC40 nie jest zły. Jest po prostu zbyt drogi i zbyt skomplikowany, żeby w 2026 roku traktować go jako rozsądny wybór. To jest model, który kupujesz sercem, ale jeśli kupujesz go kalkulatorem, zaczynasz widzieć, że premium w tym przypadku kończy się na designie. I na ostatnim miejscu znajdziemy samochód, który udaje rozsądnego rodzinnego SUV-a, ale w 2026 jest jednym z najbardziej przepłaconych wyborów w swojej klasie. Skoda Kodiaq 1.5 TSI. Nowy Kodiaq wygląda dojrzalej. Jest większy, ma lepsze multimedia, lepsze wyciszenie i bardziej dopracowane wnętrze. Na pierwszy rzut oka idealny rodzinny SUV. Tylko że kiedy spojrzysz na niego z perspektywy zakupu, a nie folderu reklamowego, zaczynają się rzeczy, o których Skoda wolałaby nie mówić głośno. Pierwsza sprawa to cena. Kodiaq wszedł na poziom, który jeszcze kilka lat temu był zarezerwowany dla premium. Wersje z podstawowym wyposażeniem kosztują jak dobrze doposażona Mazda CX-5, a wyższe konfiguracje wchodzą na teren Lexusa NX. I to jest moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, za co tak naprawdę płacisz, bo na pewno nie za napęd. Pod maską znajdziemy 1.5 TSI, czyli silnik, który od lat ma swoje humory. Szarpanie przy niskich obrotach, nierówna praca na zimno, dziury w oddawaniu mocy, wrażliwość na styl jazdy. To nie są legendy z forów sprzed dekady. To są rzeczy, które nadal potrafią się pojawiać, szczególnie w cięższych autach. A Kodiaq jest ciężki. Bardzo ciężki i to czuć, bo 1.5 TSI musi się naprawdę napracować, żeby to wszystko ruszyć. Efekt? Spalanie, które w realnym świecie potrafi wejść na poziom większych, mocniejszych SUV-ów. Do tego dochodzi skrzynia DSG, która w mieście potrafi być nerwowa, a w korkach po prostu męcząca. W trasie jest lepiej, ale nadal nie jest to zestaw, który daje poczucie długoterminowej trwałości. A pamiętajmy, im większe auto, tym większe obciążenie dla skrzyni i tym większa szansa, że po gwarancji zaczną się koszty, których nie przewidziałeś. Kolejna rzecz, charakter auta. Kodiaq jest poprawny, ale nie daje niczego wyjątkowego. Nie prowadzi się lepiej niż CX-5, nie jest oszczędniejszy niż Sportage, nie jest bardziej przewidywalny niż CR-V i nie jest bardziej komfortowy niż Santa Fe. Nie jest też bardziej trwały niż Toyota RAV4. To jest samochód, który stoi dokładnie pośrodku wszystkiego, ale kosztuje tak, jakby był najlepszy w każdej kategorii.
I tu jest sedno problemu. Kodiaq to auto, które wygląda jak rozsądny wybór, ale w 2026 jest jednym z najbardziej przepłaconych SUV-ów rodzinnych. Za te pieniądze możesz mieć coś większego, mocniejszego, prostszego, oszczędniejszego albo zwyczajnie pewniejszego. A jeśli kupujesz auto na lata, a nie na 3-letni leasing, to ma ogromne znaczenie. I teraz obiecany bonus, czyli samochód, który robi świetne pierwsze wrażenie, ale kiedy spojrzysz na niego jak na zakup, a nie jak na gadżet, zaczynasz widzieć, że to jedna z najmniej opłacalnych propozycji w 2026 roku. Toyota CHR. Toyota CHR to auto, które kupuje się oczami. Wygląda futurystycznie, wyróżnia się na ulicy, ma świetnie zaprojektowane wnętrze i daje poczucie, że jedziesz czymś innym niż cała reszta segmentu. I właśnie dlatego ten model sprzedaje się jak ciepłe bułki, bo działa emocjonalnie. Ale jeśli odetniesz emocje i spojrzysz na niego jak na produkt, który ma Ci służyć przez lata, zaczynają się rzeczy, o których Toyota nie mówi w reklamach. Pierwsza sprawa to cena. Nowa generacja CHR kosztuje tyle co większe, praktyczniejsze SUV-y. Wchodzisz do salonu i widzisz kwoty, za które kupujesz Corollę Cross, Mazdę CX-5, Kia Sportage, a nawet podstawowe wersje większych hybryd Hondy. A CHR to nadal auto z segmentu BC, z bagażnikiem, który wygląda jakby projektował go ktoś, kto nigdy nie woził nic większego niż plecak. Z tyłu jest ciemno, ciasno, a linia okien sprawia, że pasażerowie mają wrażenie jazdy w bunkrze. To nie jest samochód rodzinny, ale kosztuje jak samochód rodzinny. Druga sprawa, napęd 1.8 Hybrid. To jest sprawdzona, trwała konstrukcja, ale to też jest dokładnie ten sam napęd, który dostajesz w Corolli za dużo mniejsze pieniądze. W CHR płacisz głównie za design i efekt wow, a nie za technikę. Osiągi są przeciętne, elastyczność w trasie ograniczona, a przy wyższych prędkościach auto potrafi być naprawdę głośne. To nie jest hybryda, która daje przewagę nad konkurencją, to jest hybryda, która po prostu jest, bo Toyota ją zna i montuje ją wszędzie. Trzecia sprawa to praktyczność. CHR to auto dla 2 osób i to jest ok, pod warunkiem, że cena też byłaby dla 2 osób, a niestety nie jest. Toyota wyceniła ten model tak, jakby był alternatywą dla większych SUV-ów, a nie stylizowanym crossoverem z ograniczoną funkcjonalnością. Jeśli kupujesz auto do miasta, do codziennych dojazdów, do lekkiego użytkowania, CHR da radę. Ale jeśli chcesz czegoś, co ma być uniwersalne, przewidywalne i praktyczne, to ten model zaczyna przegrywać z konkurencją w każdej kategorii poza wyglądem. I tu jest sedno. CHR to samochód, który kupujesz sercem, ale jeśli kupujesz go głową, niestety przegrywa w każdej kategorii poza wyglądem. W 2026 to jest jeden z najbardziej nieopłacalnych crossoverów, bo płacisz za styl, a dostajesz funkcjonalność segmentu niżej. I to są właśnie auta, których w 2026 po prostu nie opłaca się kupować. Nie dlatego, że są tragiczne, dlatego, że rynek poszedł do przodu, konkurencja daje więcej, a producenci liczą na to, że kupisz z przyzwyczajenia, a nie z rozsądku. A to jest najprostsza droga do utraty kasy i do niepotrzebnych nerwów. Jeśli masz inne doświadczenia z tymi modelami, daj znać w komentarzu. Może u Ciebie działały świetnie, a może wręcz przeciwnie. Dajcie również znać, jakie zestawienie chcielibyście zobaczyć w kolejnym filmie. Chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku i do następnego. Hej!